Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test ponadprzeciętnie fajnego samochodu elektrycznego, jakim jest Renault 5. Francuzi naprawdę postarali się, aby nadać temu modelowi ciekawy charakter i można tylko żałować, że piątki nie będzie w wersji spalinowej, bo wtedy mogłyby zyskać większą popularność. No ale jeśli ktoś chce takie Renault na prąd, to sprawdźmy, co dostanie. Dostanie chociażby wygląd inspirowany historią i oryginalnym modelem Renault 5 oferowanym w latach 70. i 80. XX wieku. Projektanci moim zdaniem bardzo solidnie wykonali swoją robotę, bo skutecznie zachowali ducha poprzednika z trochę bardziej kanciastą bryłą czy po skosie uciętym tyłem, a zarazem nowa piątka wygląda odpowiednio nowocześnie i jest to moim zdaniem jedno z ładniejszych małych aut aktualnie w sprzedaży. Małe oznacza 392 cm długości oraz 177 cm szerokości. W konfiguracji jak testowa przypomina taką retro rajdówkę i ten styl jest jak dla mnie super. Na wspominaną konfigurację składa się najbogatsza wersja wyposażeniowa Iconic Sync z 18-calowymi felgami, ale Renault 5 pozwala na duże możliwości personalizacji, jeśli chodzi o kolory. W testowanej odmianie domyślnie mamy jednolite czarne nadwozie, ale dopłacając można wybierać spośród dwukolorowych kompozycji jeszcze z paskiem wokół drzwi, co kosztuje 3300 zł, a za 2600 zł dorzucić można wzorek z motywem cyfry 5 na dachu. Tutaj również są 4 kolory, zatem jest spora dowolność w wyborze, jak ten elektryk może wyglądać. Wymaga to oczywiście większych inwestycji, ale jeśli ktoś może je poczynić, to efekt jest naprawdę ciekawy. Dla porównania, piątka w bazowym Evolution wypada znacznie bardziej zwyczajnie, więc jak dla mnie, jeśli ktoś chce ten model traktować bardziej w kategoriach designerskiego malucha, to rozpatrywanie zacząłbym od środkowego Techno, gdzie można już pobawić się kolorystyką i wzorami. Od odmiany Techno na masce dostaje się wstawkę z cyfrą 5, która służy do sygnalizacji stopnia naładowania samochodu oraz po prostu świeci się po odblokowaniu centralnego zamka. Naprawdę oryginalny dodatek, jeszcze potęgujący wrażenie nietuzinkowości tego auta, bo ciekawszego sposobu informowania o naładowaniu akumulatorów w testowanych elektrykach nie spotkałem. Z przodu oświetlenie Renault 5 wyróżniają też umieszczone na osłonce lamp dodatkowe wzory, bardzo ciekawe i też ładnie wyglądające rozwiązanie. Niżej mamy już bardziej tradycyjne segmenty do jazdy dziennej, które zostały zintegrowane częściowo z kierunkowskazami. Wszędzie na froncie są LEDy, tak samo jak w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu także spotkać można światła zaprojektowane nie po linii najmniejszego oporu. Ogólnie dla mnie oświetlenie Renault 5 wypada bardzo dobrze i zwłaszcza brawa należą się projektantom za przednią część nadwozia, bo tam naprawdę wykazali się pomysłowością i przekuli to w atrakcyjny wizualnie projekt. Jeśli chodzi o świecenie, to LEDy w piątce są już zwykłymi konstrukcjami opartymi o błyśniki, co przekłada się na przeciętną precyzję poziomą odcinania obszaru jasnego od ciemnego. Pod kątem mocy świecenia i jasności obszaru bezpośrednio przed samochodem wypadają one ok i ogólnie trzymają standardowy poziom jak na statyczne LEDy w małych autach, biorąc pod uwagę głównie miejskie przeznaczenie piątki, brak świateł matrycowych nawet w opcji da się przeżyć. Decydując się na wersję Iconic Sync, dostaje się także żółte wykończenie wnętrza, które dodaje mu sporo uroku, ale już abstrahując od tego, kabina Renault 5 jest moim zdaniem po prostu ładna, a zarazem nieprzekombinowana, jeśli chodzi o stylistykę czy sposób rozmieszczenia instrumentów pokładowych. Sporo żółtego koloru, a także przy okazji informacje, z jakim modelem mamy do czynienia, spotkać można również na fotelach. Swoją drogą tapicerka jest wykonana w nich w pełni z materiału z recyklingu. Pomijając tworzywa, fotele są naprawdę wygodne, z dobrym wyprofilowaniem, odpowiednio długim siedziskiem, są też dosyć miękkie, ogólnie dają radę nie tylko na krótkich miejskich trasach. Jeśli chodzi o dobór materiałów, to Renault zadbało, aby ciekawiej wyglądała nawet podsufitka, bo nie jest ona jednolita, a ma przyjemnie prezentującą się perforację tkaniny. Z nieoczywistych drobiazgów mamy tutaj również symbol koguta na przedniej szybie. W niektórych miejscach kabina zdradza za to, że mamy do czynienia po prostu z mniejszym modelem Renault, chociażby w górnych częściach deski rozdzielczej czy drzwi. Mamy twarde tworzywa, które mogłyby się trochę mniej błyszczeć. Na szczęście nie mają takiej standardowej, sztampowej faktury, tylko trochę ciekawszą wizualnie. Podłokietniki obszyte są ekoskórą i miękkie, nie jakoś bardzo, ale wystarczająco. Też ekoskórę spotkać można przed pasażerem. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy zabieg stylistyczny z tymi przeszyciami tutaj. Mamy w niższych partiach kontynuację twardych tworzyw, ale bez nadmiaru fortepianowej czerni. Odpowiednio wykonane są wszelkie detale, nie ma też żadnych problemów ze spasowaniem, zatem jakość jak na takie właśnie małe auto jest ok.
Po ciemku kabina piątki zwraca uwagę podświetlonym napisem przed pasażerem, który przy okazji fajnie rzuca blask na tą ekoskórę w sąsiedztwie. Kolorystyką można sterować dekoracyjnego świetlenia, albo może się ono co jakiś czas zmieniać automatycznie, albo można skorzystać z koła kolorów i dobrać sobie jakąś barwę. Poza tym mamy to dekoracyjne świetlenie w bardziej rozproszonej, standardowej formie na drzwiach, a także na tunelu środkowym. Instrumenty pokładowe niezmiennie podświetlone są na kolor biały, neutralny i dobrze komponujący się z różnymi barwami, które można sobie wybrać w menu, i całościowo jest tutaj i stylowo, i też niezbyt ponuro, więc jest ok. Na plus jest też to, że wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się podświetlenia. W Renault 5 do dyspozycji dostaje się dwa układy napędowe, różniące się zarówno mocą, jak i pojemnością akumulatorów. W podstawie otrzymuje się 120 koni mechanicznych, a także akumulatory 40 kWh i zgodnie z nazwą Urban Range jest to propozycja bardziej miejska do nierobienia dużych dziennych przebiegów. 13 000 zł więcej kosztuje odmiana Comfort Range, obecna w prezentowanym egzemplarzu, gdzie silnik elektryczny generuje 150 koni mechanicznych, a akumulatory mają 52 kWh. Zatem wciąż nie powiedziałbym, że jest to wartość gwarantująca jakiś naprawdę komfortowy zasięg w długiej trasie, no ale biorąc pod uwagę, z jakim samochodem mamy do czynienia, to nie jest źle. To znaczy mnie podczas jazdy miejsko-podmiejskiej z prędkościami do 100 km na godzinę udawało się przy temperaturze ponad 20 stopni na plusie móc zrobić bez ładowania około 400 km, zatem jest to wynik porównywalny z tym, co sugeruje producent. W Warszawie średnie zużycie energii wynosiło około 13-14 kWh na setkę, okolice 14 kWh komputer pokazywał również na nieekspresowych drogach poza miastem. Przy prędkościach około 120 km na godzinę osiągałem średnio 18-19 kWh i dopiero na autostradzie robiło się bliżej 24 kWh. Wtedy z zasięgiem mniej więcej 200 km trzeba już bardziej planować podróż, ale nie wjeżdżając na drogi szybkiego ruchu ten zasięg jest solidny. Jadąc z wyższymi prędkościami samochód jednak wciąż dobrze radzi sobie pod kątem dynamiki, ogólnie tak wygląda jego przyspieszenie od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Takie osiągi sprawiały, że mogłem Renault 5 bezpiecznie jeździć przy dowolnej, legalnej w Polsce prędkości i dopiero od okolic 120 km na godzinę czuć było, że trochę reakcja na wciskanie gazu zaczyna słabnąć, ale wciąż było ok i wystarczająco, a całościowo dałbym testowanemu modelowi nawet trochę więcej koni mechanicznych niż sugeruje katalog. Zwłaszcza podczas ostrego przyspieszania przy niższych prędkościach, bo wtedy czasami przednie koła zaczynały walczyć o przyczepność i musiały mocniej trzymać kierownicę. Zatem według mnie, jeśli jest sens dopłacać do topowego układu napędowego, to tylko ze względu na większy zasięg, bo przy masie samochodu około 1450 kg bazowe 120 koni w zdecydowanej większości przypadków też okaże się wystarczające. Reakcję auta na wciskanie gazu regulować można poprzez wybór trybów jazdy i o ile nie wybierze się przymulającego trybu Eco, to piątka zawsze będzie miała zapewniający bezpośrednie reakcję pedał gazu, łatwo zdradzający, że mamy do czynienia z elektrykiem, przy czym nie w takim stopniu, aby jazda była szarpana. Do tego dochodzą idealnie płynne i powtarzalne reakcje, jak na elektryka przystało, i przez to wszystko 150-konnym wariantem jeździłem się naprawdę przyjemnie. Tym bardziej, że pasuje on do charakteru układu kierowniczego, który również można dostrajać i na sportowych ustawieniach opór jest całkiem wyraźny, chociaż dla mnie wciąż ok, również do sprawnego manewrowania w mieście. Jeśli ktoś jednak naprawdę nie chce się zmęczyć, na komfortowym kierownica pracuje bardzo lekko. Wciąż jednak bezpośredniość reakcji bez względu na te ustawienia jest spora i auto daje radę podczas trochę ostrzejszej jazdy. Nie jest to hot hatch czy nawet sportowy samochód, ale zarazem nie jest to też mały elektryk tylko do przemieszczania się i zadziorny wygląd nadwozia ma tutaj również odzwierciedlenie w tym, jak samochód jeździ. Też w zawieszeniu, które jest umiarkowanie zestrojone, nie wychyla się przesadnie w zakrętach, a zarazem nieźle zmiękcza nierówności, ogólnie jest moim zdaniem odpowiednio dopasowany do tego, jak pracuje kierownica i układ napędowy. Jeśli chodzi o parametry, z jakimi ładować można Renault 5, to wolniejszą opcją jest ładowanie prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego i wtedy auto może przyjąć rozsądne 11 kW, zatem od 30 do 100% można naładować je w lekko ponad 3 godziny, a od 10% do pełna katalog mówi o 4 godzinach i 45 minutach.
Najszybsza opcja to prąd stały i ładowanie z łączem CCS. Wtedy w zależności od rozmiaru akumulatorów Renault 5 obsługuje albo moc maksymalną 80 albo 100 kW, czyli wartości nierekordowe, ale wystarczające jak na przeznaczenie auta i pojemność akumulatorów. Ja na szybką ładowarkę podjechałem mając około 40% energii i wtedy auto wyciągało maksymalnie około 90 kW. Moc nie spadała skokowo, tylko bardziej płynnie i przy 80% miałem lekko poniżej 50 kW. W każdym razie według producenta ładowanie 15-80% trwa około 30 minut, u mnie 40-80% trwało niespełna 20 minut. Parametrami sterować można w menu elektrycznym, które nie jest przesadnie rozbudowane. Nie dostaje się też tutaj różnych stopni rekuperacji zmienianych łopatkami, a jedynie tryb B wzmagający odzyskiwanie energii. Zegary w testowanym modelu w bazowej wersji mają 7 cali albo 10,25 cala, tak jak widzicie w droższych odmianach. Można modyfikować to, co będzie z prawej strony się wyświetlało. Jest to komputer podróżny, też informacje systemu audio, albo można to wyłączyć. Jest także możliwość zmiany ogólnej kompozycji, na przykład z wyświetlaniem mapy. W każdej z nich można sobie albo usunąć, albo wyświetlić tą sekcję z prawej strony. Ogólnie wszystko jest ok, jeśli chodzi o zawartość informacyjną. Te animacje mogłyby być moim zdaniem trochę krótsze przy przełączaniu widoków. Nie jest to jakiś jednak wielki problem z punktu widzenia użytkowania. Większym jest fakt, że jest tylko jeden komputer podróżny, więc jak zresetuje się przebieg czy średnie zużycie energii, to jest ono zresetowane całościowo. Wolałbym, żeby były chociaż dwa niezależne. Sterowanie zawartością zestawu wskaźników odbywa się z prawej strony kierownicy. Ogólnie przyciski na niej są dobrze rozmieszczone. Tutaj mamy również obsługę telefonu oraz programowalny przycisk oraz przycisk do zmiany profili jazdy. I co istotne, samochód zapamiętuje to, co wybierzemy i nie przełącza się po każdym uruchomieniu silnika na jakieś Eco czy coś w tym stylu, tylko na przykład wybierze się Perso, to Perso pozostaje, co wypada zdecydowanie na plus i nie jest standardem we współczesnych samochodach. Z lewej strony mamy obsługę asystentów bezpieczeństwa. Do sterowania multimediami oddelegowany został klasyczny dla Renault joystick za kierownicą, którego obsługi trzeba się nauczyć, ze względu na to, że jest niewidoczny, ale ma ergonomiczny kształt. Za to mało wspólnego z ergonomią, ma jak dla mnie umieszczenie aż 3 manetek z prawej strony kierownicy. Tutaj steruje się wycieraczkami, a tutaj wybiera jazdę do przodu albo do tyłu i może jest to kwestia przyzwyczajenia, ale mnie w trakcie testu było ciężko czasami połapać się tak na szybko, bez zastanowienia, której manetki użyć, a nie powinno tak być. Z tą manetką jest jeszcze jeden problem, że nie zawsze reaguje na z pozoru takie same wychylenia, gdy się przełącza tryby i na parkingu, gdy się nie zwróci na to uwagi, to można się nieprzyjemnie zaskoczyć, że niby wychyliliśmy ją, a zamiast jechać do tyłu, to będziemy wciąż jechać do przodu. Mnie się to zdarzyło i później już się pilnowałem i patrzyłem na zegary, bo może się to skończyć źle. W każdej wersji Renault 5 dostaje się ekran systemu inforozrywki 10 cali wraz z najnowszym oprogramowaniem OpenAir Link zintegrowanym z usługami Google. W bazowej nie ma jedynie nawigacji, a w droższych ona jest, co oznacza mapy Google tak jak na telefonie, ale bez konieczności podpinania tego telefonu. Mamy tutaj informacje o ruchu drogowym, wyznaczanie tras, punkty zainteresowań. Bardzo wygodna rzecz. Ta mapa może się wyświetlać pełnoekranowo, albo ten ekran można sobie podzielić na różne rzeczy. Można sobie dostrajać zawartość tych paneli z prawej strony. Z lewej strony z kolei mamy skróty do najważniejszych modułów. Jak widać, to wszystko odpala się szybko. Gdyby ktoś chciał, to jest też możliwość bezprzewodowego podłączenia Android Auto i Apple CarPlay w taki tradycyjny, powiedziałbym, sposób. Interfejs jest nieprzekombinowany. Dobrze to wszystko zostało zaprojektowane, chociażby w ustawieniach. Reakcja na dotyk jest bardzo dobra. Żadnych zastrzeżeń do tego systemu nie mam. Bardzo udane rozwiązanie. Na dole mamy wskazania klimatyzacji, ale zdecydowaną większość rzeczy z nią związaną zrobić można przy pomocy fizycznych przełączników. Trochę poniżej sterowanie temperaturą, jest tylko jedna strefa klimatyzacji, tutaj siłą nawiewu. Wszystkie najważniejsze przełączniki są i nie stanowi ich obsługa żadnego problemu. Poniżej mamy strefę ładującą, są 2 porty USB-C. Jedyne w tej kabinie szkoda, że nie ma żadnego z tyłu, chociaż jedno by na pewno nie zaszkodziło. Jest również złącze 12V, coś nieoczywistego w elektrykach, no ale może się przydać chociażby do jakiegoś wideorejestratora. Od wersji Techno jest również indukcyjna mata. Na ekranie środkowym wyświetlać może się także obraz z kamery cofania, która niestety oferuje jakość, która odnalazłaby się nawet w poprzedniej generacji Clio.
Kamera wciąż jest używalna, ale wciąż jak na zupełnie nowy model jakość wypada rozczarowująco. Na szczęście kamera nie jest aż tak tutaj niezbędna, ponieważ samochód ma dobrą wyczuwalność nadwozia. Jego bryła specjalnie nie ułatwia manewrowania tyłem, bo tam szyba nie jest duża, ogromne są za to nieskładające się zagłówki, ale gabaryty robią jednak swoje. Bryła nadwozia wpływa też na to, że trzeba bardziej schylać głowę, aby dostrzec sygnalizatory, bo linie dachu znajduje się dosyć daleko od głowy kierowcy. Tak jak już pokrótce nakreśliłem, cennik samochodu różnicowany jest przez 3 półki wyposażeniowe, a także 2 układy napędowe. Aby być precyzyjnym, muszę dopowiedzieć, że półki są 4, bo na szczycie cennika jest jeszcze odmiana Roland Garros, przy czym w niej dopłaca się tylko za unikatową kombinację kolorystyczną i materiałową we wnętrzu z bardziej stonowanymi barwami, a pod kątem wyposażenia funkcjonalnego otrzymuje się identyczny poziom jak w testowanym Iconic Sync. Bazowej odmiany Evolution w tym modelu bym nie polecał, bo pozbawia go ona tych fajnych rzeczy jak wskaźnika ładowania na masce czy możliwości miksowania kolorów nadwozia. Też brakuje w niej elementów, które wprowadza kolejna wersja Techno, jak kamera cofania, aktywnego tempomatu, samościemniającego się lusterka wewnętrznego, indukcyjnej ładowarki czy hamulca z funkcją Auto Hold i biorąc pod uwagę, że różnica cenowa pomiędzy tymi odmianami wynosi 9000 zł i nie jest jakaś monstrualna, to dorzuciłbym już te pieniądze myśląc o Renault 5. Wszystko co powyżej Techno jest już dla mnie po prostu czynieniem z danego egzemplarza tworu tak fajnego jak się da, bo w Iconic z takich naprawdę zdroworozsądkowych rzeczy dochodzą głównie podgrzewane fotele i kierownica, reszta to w większości dodatki stylistyczne albo bajery w stylu automatycznego parkowania. A w razie czego do Techno można dodać jeden z 2 pakietów uzupełniających część braków. Do wersji Iconic Sync z rzeczy płatnych ekstra dorzucić można tylko audio Harman Kardon za 2600 zł albo bardziej zaawansowany pakiet bezpieczeństwa, chociażby z monitoringiem ruchu poprzecznego. Przy tych 2 pakietach na pokładzie prezentowany egzemplarz kosztował 163 500 zł. Rozsądniejszy wariant do miasta, jak dla mnie, czyli Urban Range i wersja wyposażeniowa Techno, można mieć również za 1593 zł miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata oznacza 4-letni okres wynajmu, zerową wpłatę własną, ale uiszczenie opłaty do zwrotu za program Nasze Auto i roczny limit kilometrów 20 000. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu uwagi do zamówienia na stronie Wahacz Free mogą mieć darmowe dostarczenie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty jest w opisie filmu. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie miałbym duże problemy z tym, co zrobić z nogami. Na kolana nie mam żadnego marginesu i solidnie wbijałyby się one w na szczęście miękkie oparcia. Na domiar złego przestrzeń na stopy tutaj jest bardzo niska i uniemożliwiałaby ona mi normalnie wsadzenie buta tak, żeby stopa była w ten sposób, a nie jakoś dziwnie w ten sposób. No ogólnie ciężko by było tutaj podróżować jakoś dłużej w drugim rzędzie. Na szczęście lepiej by było, jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, ponieważ tam przy konkretniejszym wyprostowaniu się lekko stykałbym się tylko z podsufitką, bez żadnej konieczności garbienia. Na plus z kolei wypada fakt, że tunel środkowy w Renault 5 zupełnie nie wystaje. Tylna kanapa w testowanym modelu nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma 326 litrów pojemności. Dostajemy tutaj ogólnie umiarkowanie wysoki próg, ale różnica względem podłogi bagażnika jest znacząca. Otwór załadunkowy jest niezbyt duży, a kształty regularny. Na bocznych ściankach kufra mamy haczyki, chociażby na jakieś torby i to by było na tyle, jeśli chodzi o praktyczne dodatki w tych obszarach. Pod podłogą jest jeszcze miejsce na płytki schowek, chociażby na zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1106 litrów. Niestety na podłodze dostaje się wtedy bardzo wysoki uskok. Podsumowując, Renault 5 to auto, które w trakcie testowania polubiłem znacznie bardziej niż bym się spodziewał. Czuję się, że projektanci starali nadać mu fajny, ciekawszy styl i to im się udało, bo lepiej doposażając piątkę i stosując w niej żywsze kolory, efekt jest bardzo pozytywny. A poza tym dostajemy w przypadku tego Renault po prostu udany samochód elektryczny z prostym sposobem obsługi i dobrze działającym układem napędowym, czy to pod kątem mocy, czy szybkości ładowania. Jeśli zatem ktoś szuka małego auta na prąd i chce, aby miało ono spore możliwości personalizacji i wyróżniający się styl, to powinien skierować swoją uwagę na salon Renault. Może marka ta z samochodami tego typu się nie kojarzy, ale piątka zdecydowanie te cechy ma.
I to wszystko, co przygotowałem o Renault 5. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o CarList polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!